Na ile uniwersytet powinien przypominać fabrykę? Może są jakieś zasadnicze różnice, które dzielą te dwie instytucje? Marcin Chmielowski, zapraszam na Wolność pod ostrzałem. Polski Uniwersytet. To właśnie tutaj młodzi Polacy zdobywają wiedzę. Ale uniwersytet nie działa tak jak kapelusz czarodzieja. To nie jest tak, że wkładamy do niego studentów i po 5 latach wyciągamy z niego elitę. Uniwersytet musi działać na innych zasadach niż te, które narzucają mu polscy urzędnicy. Każdy z nas ma jakiś talent i umiejętność abstrakcyjnego myślenia jest jednym z najbardziej pożądanych talentów. Ludzie, którzy potrafią pracować nad ideami, nawet jeśli wydają się nam niepraktyczni, w rzeczywistości są niezwykle potrzebni i cenni dla nas wszystkich. W ostatecznym rozrachunku to idee wymyślane przy biurku i w zaciszu napędzają nasze społeczeństwo, w dobrym lub złym kierunku. Ale filozof myślący nad ideami, czy naukowiec badający prawa rządzące rzeczywistością, musi mieć odpowiednie warunki do pracy. Nie może być urzędnikiem, który wypełnia stosy papierów, ani rzemieślnikiem, który ma pracować według schematu. Od tego są inni. Traktowanie uniwersytetu, na którym pracują filozofowie i naukowcy, jako zakładu usługowego dla władzy jest złą ścieżką rozwoju. I kryzys edukacji wyższej właśnie stąd się bierze, z niezrozumienia idei uniwersytetu. W Polsce przede wszystkim nie działa albo słabo działa to, co było istotą dawnego uniwersytetu, to znaczy relacja między wykładowcą a studentem, czyli to, co określamy mianem relacji mistrz-uczeń. Na pewno w jakimś stopniu zmorą czy problemem współczesnego uniwersytetu jest jakby masowość wykształcenia. Myślę, że gdybyśmy wrócili, albo przynajmniej w humanistyce wrócili do pewnej formuły elitarności, te studia byłyby i lepszej jakości, ale też studenci dużo więcej skorzystaliby na tego typu ocenach. No i co nie działa? Przerost może bardziej. Za dużo jest biurokracji, za dużo jest procedur, za dużo jest sprawozdawczości, za dużo jest ingerencji ze strony administracji, która ma nadzorować uniwersytet, a rzeczywiście za mało jest misji uniwersytetu samego w sobie, czyli za mało jest nauki i za mało jest dydaktyki, bo rzeczywiście my z tych różnych rzeczy musimy ciągle jakby w pewnym sensie informować naszych zwierzchników, a z tej pracy niewiele wynika. Myślę, że gdybyśmy ten czas poświęcili na rzeczywiście czy uczenie studentów, czy uprawianie nauki, to byłby to czas zdecydowanie lepiej wykorzystany. Uniwersytet, który produkuje idee, sam jest na jakichś ideach oparty. Dziś jest oparty na idei urzędu, a naukowca traktuje się jak urzędnika. To nie jest dobre ani dla naukowców, ani dla uniwersytetów, ani tym bardziej dla studentów. Jeśli uniwersytet będziemy postrzegać jako miejsce, które ma zająć czas możliwie wielu młodym ludziom, a jakość edukacji postawimy na drugim miejscu, to pewnie dzisiejszy model edukacji wyższej w Polsce byłby czymś odpowiednim. Ale chyba nie o to chodzi. Wskaźnik skolaryzacji jest w Polsce jednym z najwyższych na świecie. To znaczy, że mamy jedno z najchętniej studiujących i uczących się społeczeństw w skali globalnej. Pytanie tylko brzmi, czy aby na pewno jest się czym chwalić. Czy to nie jest może tak, że właśnie ten wskaźnik i jego wysokość jest wynikową tego, że polski uniwersytet jest w poważnym kryzysie? Uniwersytet zawsze, odkąd ukształtował się w średniowieczu, miał charakter elitarny. Kształcił po pierwsze ludzi, którzy potem na tym uniwersytecie pracowali i dalej przekazywali wiedzę kolejnym pokoleniom studentów. Po drugie kształcił osoby aktywne w życiu publicznym. Dziś studentów mamy zdecydowanie za dużo, a dlatego mamy ich zdecydowanie za dużo w stosunku zarówno do tego, ilu z tych studentów, kiedy już skończą studia, jest w stanie przyjąć rynek pracy, jak i w stosunku do rzeczywistych kompetencji tych ludzi. Dlatego jest ich za dużo, że po prostu państwo płaci im za tę edukację. Mechaniczne zwiększanie liczby studentów musiało zaowocować obniżeniem poziomu nauczania. Kiedy mamy coraz większą liczbę studentów, musimy wyrównać dla nich poziom, a kiedy równamy zawsze w dół. Kto na tym zyskuje? Na pewno nie sami studenci. Większość z nich na zajęciach się po prostu nudzi. Z mojego doświadczenia wynika, że wykładowcy mają skłonność do ignorowania ogromnej większości studentów, dlatego że z uwagi na ich niezbyt wysoki poziom, co tu ukrywać, nie bardzo mają z nimi o czym porozmawiać. Stąd na zajęciach koncentrują się na budowaniu relacji z niewielką grupą studentów aktywnych i zainteresowanych przedmiotem. Ci, którzy rzeczywiście takim zainteresowaniem się wykazują, mają szansę na zbudowanie takiej mocniejszej relacji pomiędzy sobą a wykładowcą. Prędko nie będzie rewolucji na polskich uniwersytetach, bo niby dlaczego miałaby się ona na nich pojawić? Uniwersytety w Polsce to duże biurokratyczne struktury zarządzane metodą starszeństwa. Takie instytucje są najbardziej odporne na zmiany. Możemy jednak zobaczyć, w jaki sposób akademickie, formalne wykształcenie da się uzupełnić nieformalnym, zapewnianym przez wolny rynek.
Generalnie jego założeniem jest to, by właśnie stworzyć alternatywę dla młodych ludzi, którzy nie są zadowoleni, umówmy się, z jakości usług świadczonych głównie przez uczelnie publiczne, bo to jest nasza grupa docelowa i znamienita większość naszych absolwentów i studentów rekrutujących się do akademii właśnie argumentuje to w ten sposób, że nie są zadowoleni z tego, co te uczelnie mają do zaoferowania. Nie chcą sztampowych wykładów, nie chcą uczenia się na pamięć podręczników, chcą konkretnej wiedzy na przykładach, na case study. To jasne, że nawet najlepsze kursy mogą być tylko dodatkiem do porządnego wykształcenia akademickiego. Dobrze, że rynek reaguje, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Na zasadach rynkowych powstają nawet całe szkoły wyższe, które oferują edukację, ale z racji słabszej marki, którą uniwersytety budują przecież przez stulecia, oraz przez trend w społeczeństwie sprzyjający umasowieniu edukacji, tylko niektóre z nich prezentują naprawdę dobry poziom. W Polsce to nie problem nadmiernej ilości uniwersytetów jest palącym, tylko zbyt dużej liczby szkół prywatnych i szkół, które w małych miastach spowodowały obniżenie się standardów naukowych, co spowodowało, że na przykład dyplom magistra jest mniej znaczy niż kiedyś matury. Z tymi słabszymi szkołami wyższymi na szczęście rozprawi się wolny rynek. Po prostu zbankrutują. Co jednak z uniwersytetami publicznymi? Flagowymi okrętami polskiej nauki i edukacji. Czy wszystko w nich jest złe? Oczywiście nie jest tak, że wszystko nie działa na polskim uniwersytecie. Nadal jest to potężna struktura powołana do tego, aby poszukiwać prawdę i po to, aby ją upowszechniać. Pamiętajmy jednak, że współczesne państwo wcale nie jest powołane do tych samych celów, do których jest powołany uniwersytet. I być może właśnie dlatego uniwersytet jest w kryzysie. Czy jednak uniwersytety mogą działać na w pełni rynkowych zasadach? Co stanie się z kierunkami takimi jak filozofia, która przecież jest rdzeniem uniwersytetu? Trend dzisiaj na przykład w Stanach Zjednoczonych jest taki, że jednak prywatne uniwersytety w Stanach Zjednoczonych nie zapominają o tej refleksji humanistycznej. Wynika to z tego, że świat jest na tyle złożony, że ciężko nam dzisiaj wyedukować specjalistę, gdyż ten świat może się po opuszczeniu murów uniwersytetu może się już zmienić. Stąd też znacznie bardziej kluczowe stają się pytania o istotę natury ludzkiej i istotę świata i rzeczy. Uniwersytet wcale nie musi podlegać modom, a naukowiec czy filozof wcale nie musi być nadzorcą w fabryce dyplomów.